Moi drodzy, Tarnów, ulica Krakowska, a rzecz biorąc precyzyjniej, krakowska liczba 9. Chociaż prawie cała dzisiejsza opowieść rozgrywać będzie się gdzie indziej, to jednak trzeba ją zacząć koniecznie właśnie tutaj. Krakowska 9, czyli restauracja i hotel Bristol. Niemal bez zmian zachowane wnętrze restauracyjne z roku 1906. No tutaj wszędzie na środku stały stoliki, ale cała reszta identycznie wygląda jak kiedyś. No mamy loże, czyli chambre séparée. Tu się siadało i tutaj było się chronionym przed wzrokiem ludzi, którzy siedzieli w tych miejscach. Ci, którzy siedzieli w środku, nie mogli jednak oglądać tego, co działo się na scenie. Tak, to jest oryginalna scena, oryginalne kryształowe lustra. Kto tutaj występował? No na przykład modne niezwykle wówczas damskie orkiestry. Czeszki słynęły z występów w lokalach w całej monarchii. Więc wyobraźcie sobie tutaj wszędzie stoliki, nienagannie odzianych kelnerów w wykrochmalonych koszulach i kamizelkach, czaka porozwieszane na wieszakach oficerów austro-węgierskich. Tak, to są zaklęte rewiry, ale z punktu widzenia naszej opowieści ważniejsze są lata trochę późniejsze, już nie austro-węgierskie. Otóż Tarnów był nieoficjalną stolicą Ukrainy. Dlaczego? No dlatego, że w latach 1920-1922 to właśnie w Tarnowie i to właśnie w tym hotelu rezydował rząd Petlury, rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Naszych sojuszników, którzy walczyli ramię w ramię z najazdem bolszewickich hord. I oni wszyscy tutaj nie tylko spali na górze, ale również jedli. No więc to jest wymarzone wnętrze, by rozpocząć naszą dzisiejszą opowieść. Konsul honorowy Ukrainy w Tarnowie, a zarazem mój przyjaciel Bartek Babuśka, inicjator tego, co się będzie tutaj działo. Bartku, to miała być fiesta kulinarna, no taka po prostu impreza, ale Putin napadł na Ukrainę, więc postanowiłeś to przeformatować. Po rozmowach z Andrijem Deszczycą, ambasadorem Ukrainy, podjęliśmy decyzję, że nie będziemy tej imprezy zamrażać, że jedyne co zrobimy, to zaproponujemy inną odsłonę tego wydarzenia i w wyniku wielu rozmów uznaliśmy, że będziemy tworzyć wydarzenie o bardziej charytatywnym charakterze. Postanowiliśmy, że damy przy okazji tego wydarzenia kulinarnego możliwość zarobić pieniądze paniom, które zmuszone zostały przez wojnę przebywać w tej chwili na terytorium Małopolski. Ukrainkom. Ukrainkom. One dostały pieniądze od sponsorów na składniki. Z tych pieniędzy będą robić, no już zrobiły, dania ukraińskie i te dania będą mogli tarnowianie i wszyscy, którzy przyjadą, kupować. Tak będzie i jesteśmy w miejscu, które może nas wprowadzić w atmosferę tego wydarzenia, w którym będziemy za chwilę brali udział, mianowicie w miejscu, które oferuje kuchnię również taką, którą raczyli się przedstawiciele ukraińskiej władzy w tym miejscu 100 lat temu. No właśnie, bo mamy tutaj takie Young Team, mówiłem o Austro-Węgrzech i mówiłem o Petlurze, no więc mamy tutaj przepięknego sznycla wiedeńskiego, zrobionego jak trzeba, czyli bez jajka, bo z jajkiem to jest Holstein Schnitzel, a nie Wiener Schnitzel, czyli tylko z plasterkami cytryny, cielęcina. No dobra, nie, jeszcze nie będę jadł, bo kusi mnie to bardzo. Mamy do tego kartofelsalat albo, jakby Austriacy powiedzieli, Erdapfelsalat, czyli mamy czasy Austro-Węgier, ale tutaj mamy czasy Petlury. Jestem przekonany, że skoro był tutaj rząd, skoro był tutaj ataman,
to musieli mieć też swoich kucharzy i robili coś takiego. Coś takiego to są gołąbki. Jak można zauważyć na pierwszy rzut oka, one są nieporównywalnie mniejsze od tych, do których przywykliśmy w naszych polskich domach, ale nie tylko różnią się rozmiarem. Farsz jest też diametralnie różny od tego, do czego, można powiedzieć, przywykliśmy. Mianowicie praktycznie nie ma w nich ryżu. Ryż zastępuje bardzo duża ilość marchewki, bardzo sowicie są nadziane również śmietaną, 2 rodzajami mięsa, ale co najważniejsze w tych gołąbkach. Szanowni Państwo, gdy oceniamy danie, które ma charakter narodowy, należy zamknąć oczy, wziąć i poczuć się jak w ukraińskich Karpatach. To danie zapewnia takie wrażenia. Bombowe gołąbki, ale gołąbki wymagają czegoś do przepicia. Tak się dobrze składa, że w ostatnich czasach wokół Tarnowa jak grzyby po deszczu wyrosły lokalne winnice. Ale wiesz co, nie wiem, czy chciałbym teraz się napić wina. No dobra, dobra, nalej wino, zobaczymy. No Tarnów jest najcieplejszym miejscem w Polsce, więc winnic jest tu od groma. I oczywiście nie chcę postponować lokalnego wina, ale myślałem o nastajance. No. Ale jak mówią tarnowianie, kawa nie wyklucza herbaty. To jeszcze poproszę kieliszeczek nalewki. Mamy do dyspozycji, dzięki uprzejmości właściciela restauracji Bristol, pigwówkę domowej roboty oraz wiśniówkę. Brawo, brawo. My będziemy tutaj spożywali dość umiarkowanie, gdyż czeka nas za chwilę gargantuiczna konsumpcja w rynku. Być może będą też, to się nazywa chyba holubci. Golubce. Nie tylko być może, a nawet z pewnością. A nawet z pewnością. Mało tego, będziemy mogli być może przeprowadzić konkurs na najlepsze gołąbki ukraińskie, ponieważ z tego co wiem, kilka gospodyń ukraińskich postanowiło ugościć odwiedzających tą właśnie potrawą. Ponieważ nie jesteśmy panem jasnowidzem Jackowskim, więc nie wiemy, co się wydarzy za chwilę, więc tylko tak sobie wyobrażamy, ale myślę, że będzie klawo i na szczęście wy będziecie mogli to również zobaczyć. Daj mi spróbować winer sznycla. Plachuta. Zamyka się oczy i się czuje w Wiedniu? Plachuta po prostu. Jakie to jest wszystko piękne. Sprawa Ukrainy. Gierojom sława. Państwa, którzy tak licznie przybyli już przed godziną 14 na Tarnowski. No i słowo stało się ciałem. Wybiła godzina 14 i rynek w Tarnowie zapełnił się ludźmi. Prawdziwe tłumy, na scenie już oficjalne powitania. Ale najważniejsze rzeczy będą działy się tutaj. Mamy stragany zarówno po tej stronie ratusza, jak i tam z drugiej strony. Co na tych straganach? No wspomniane ukraińskie specjały. Co będziemy robić? Będziemy, moi drodzy, relacjonować tę imprezę. Będziemy chodzić po straganach. Będziemy wam pokazywać, co też panie Ukraińskie ugotowały, ale również ja będę gotował. Moi drodzy, oglądając to, będziecie się czuli tak, jakbyście tu po prostu byli. Nie jest łatwo dopchać się do stoiska. Mogę tu na chwilę wejść? Tak. Bo będzie mi łatwiej pokazywać. Tak. Dzień dobry. Skąd panie są? Z Łódzka. Z Łódzka. Byłem w Łódzku. O, bardzo dobrze. Byłem w Łódzku, no i to się jada nie tylko w Łódzku, ale na całej Ukrainie, Tak. prawda? Zobaczcie, to jest coś, co u nas w zasadzie w ogóle nie występuje. Jest to mianowicie tort wątróbkowy. Pieczonka to jest wątróbka. Pecinka. Tort wątróbkowy, czyli mamy warstwy ciasta naleśnikowego przekładane tuszoną wątróbką, jajko na twardo, przyprawy, majonez, jajka na twardo ugotowane, Marchewka i cebula. marchewka i cebula. I to się kroi tak jak tort po prostu i tak podaje na zimno. Tak, na zimno, obowiązkowo na zimno. To jest ekstra, ja to uwielbiam. Jeszcze tutaj, mogę też tutaj pokazać różne rzeczy. Proszę. To jest rzecz,
do której nawiążę w dzisiejszym gotowaniu nieco. Mianowicie barszcz ukraiński zielony. Barszcz ukraiński. Czyli wywar jak przy klasycznym barszczu ukraińskim. Najczęściej robiony na wędzonym mięsie, ale nie ma w tym buraków. Jest zielenina, ponieważ barszcz właśnie kiedyś tak wyglądał. Tu są jeszcze bułeczki z zielonym grochem. Jak to się po ukraińsku nazywa? Булочка з горохом. Bułoczka z grochą. Так, дрожжówka. No tak. По-нашому булочка. Bułoczka z grochą. No i gołąbki. One jak już widzieliście, na Podkarpaciu, a zwłaszcza na Huculszczyźnie są takie malutkie, a tutaj są większe. Większe, tak. A co jest w środku? Mięso, że jest marchewka i cebula. Ale ryżu nie ma, czy jest? Jest ryż. Czyli w zasadzie to samo co u nas. Czasami grzyby też mogą być. Mogą być, tak, można grzyby. Można zjeść grzyby, kto nie jest mięso. Widzicie? Więc gołąbki nas niezwykle łączą. Sprzedaje się dużo bohato. No tak. Jest okej? Powodzenia. Dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Do popatrzenia. Do popatrzenia. Będę musiał zachować się nieco niegrzecznie, czyli przebić się, bo stoisko całkowicie oblężone, no ale inaczej nie pokażę wam tego. Najmocniej przepraszam. Ja sekundkę, przepraszam, ja bym tylko chciał zajrzeć. Ja bym tylko chciał zajrzeć tu z kamerą. Super. Mogę? Ja też, witam. Mogę, dzień Serdecznie. dobry. Czy to jest śledź pod szubą? Tak. Ale piękny, zobaczcie. To jest rzecz garmażeryjna, którą uwielbiam. Mianowicie śledź pod szubą, czyli mamy śledzie, mamy coś, co i u nas występuje teoretycznie, czyli sałatkę jarzynową, ale na tym mamy buraki starte, gotowane i jajka na twardo. U nas tak śledzia się nie podaje, a przepraszam bardzo, a co to jest? To jest sałatka, jajka, majonez i syr. Ale to jest oliwie? To jest oliwie? Nie, salat bieleczka. A, białeczka, a rzeczywiście, to tam jest ten ser taki topiony. Topiony ser. A, no właśnie. Дуже смачно. Pomyliły mi się dwie sałatki. Ja za chwilę zapłacę, mogę jedną zabrać sobie? Tak. Teraz? Za chwilę zapłacę. Białeczka. Bieleczka, tak. Białeczka. Poproszę o foteczkę. No to za sekundę, bo ja tutaj, widzi pan, muszę na razie się produkować do kamery. Słuchajcie, to jest sałatka niezwykła, mianowicie robiona na bazie ukraińskiego topionego sera, białeczka. Niezwykła dlatego, że na podstawie teoretycznie żadnych składników uzyskuje się coś, co jest doprawdy ekstra. Dużo dobra. Ekstra. Dużo dobre. Dużo Dziękuję dobre. bardzo. Dziękuję. Świetne. A co tu jeszcze macie? Компот, Aha. jabłka i limon, cytryna. A nie macie uzwaru? Узвару ні. Ale ktoś musi mieć uzwar. Має бути, можливо, там у дівчат. Dobra, idę tam na uzwar. Так, Dziękuję. будь ласка. Dziękuję. A, zaraz zapłacę. Mają panie uzwar? Так, Same panie gotowały? самі готували. To jest to? Самі No. To jest, bo to jest mors, a to jest uzwar. так. Dobra, to ja muszę wytłumaczyć teraz, co jest co, bo my to tylko pijemy na Boże Narodzenie. A poza tym nie, tak, uzwaru nie, a ja uwielbiam uzwar. Mogę jedną porcję? Już biorę. Słuchajcie, no więc uzwar, to jest coś, tak, tylko złotówka. No właśnie. Nie, mam dychę. Za chwilę opowiem, o co chodzi i zaraz zapłacę.
Słuchajcie, no więc uзвar to jest kompot z suszu. Coś, co u nas pije się w zasadzie wyłącznie w Wigilię Bożego Narodzenia. Na Ukrainie jest to codzienny do dzisiaj napitek. Również w restauracjach można to zamówić. No i teraz próba. Pycha. Doskonały, dlatego że nie jest za słodki i to jest coś, czym się normalnie doskonały. A mors to jest po prostu kompot, prawda? Да, журавлина, малина. Czyli czerwonych owoców, również czerwonych jagód i to się nazywa mors. I zarówno jedno, jak i drugie jest rzeczą codziennego użytku. Dlaczego na Ukrainie jest mniej ludzi grubych niż u nas? Dlatego, że się tam znacznie mniej pije gazowanych, fabrycznych napojów. Jak się komuś chce pić, to pije albo wodę, albo uзвар, albo też morsa. I karnowian przede wszystkim, Kwaśny, doskonały. Drogie panie, kapitalne. Już płacę, dziękuję. Nie, no, to jest na wielki cel. Nie. Już płacę. Tak. Da. Сядьте, будь ласка. Nie, no, ale to jest przecież... Он же хочет на Украину. serdecznych okolicznościach. Chcemy, żeby Państwo to wydarzenie... Nie, Оля. Niech zostanie. To jest na pomoc Ukrainie. Дякую. Dziękuję. Kontynuować podobne wydarzenia. Na zdrowie. Sława Ukrainie. Przede wszystkim jest to okazja do tego, żeby trochę zbliżyć się do siebie. Mamy tutaj nie tylko stoiska amatorskie, mamy również profesjonalną gastronomię, arcyprofesjonalną można by powiedzieć, bo swoje miejsce ma tutaj legendarna restauracja Baczewski. Baczewski Lwów oraz Baczewski Warszawa. No i Mark Zorkin. Tyleż wspaniałych kulinarnych przedsięwzięć w Ukrainie i w Polsce. Baczewski, browar Kumpel, no jeszcze parę innych rzeczy. Dmitrij Babak z twoim bratem jeszcze nie tak dawno temu przecież w Muszli we Lwowie spotkaliśmy się. Panowie, co tu macie dzisiaj dla Tarnowian? Mamy prawdziwy... Gdzie ma opowiady? Są to gołąbki wołowo-jagnięce No. w kapuście włoskiej, zawijane, wolno pieczone, z sosem z warzyw. Nie, wystarczy, bo przede mną dzisiaj tutaj strasznie dużo pracy. Śmietana kwaśna koniecznie. Macie też swoje piwo tutaj i macie swoje nalewki, prawda? Nalewki, koktajle nasze firmowe. Aha. Baba Marysia, Erkonia, Wiśnia. Mamy piwo, produkcję naszego browaru warszawskiego, marcowe, pils. 19 rodzajów piwa produkujemy. Słuchajcie, no dobra, ja nie wiem czy nie, piwo jeszcze za wcześnie dla mnie, piwo jeszcze nie, wpadnę na piwo mniej więcej za 2 godzinki, żeby przepłukać gardło. No słuchajcie, no zobaczcie co się dzieje, przecież to jest kompletne szaleństwo. Tyle rzeczy do spróbowania. Ja chyba zacznę od tego w kapuście włoskiej. Nie trzeba noża. Gołąbek jest zdatny do przekrojenia drewnianym, jednorazowym widelczykiem. Bardzo gorąco. To jest barsz drapany, zaraz będzie szuba. Ekstra klasa. Więc słuchajcie, no jak to obejrzycie, to nie będziecie już mogli przyjść na rynek w Tarnowie, ale możecie pojechać do Warszawy, do Baczewskiego i do browaru, a mam nadzieję, że niedługo wszyscy spotkamy się w Baczewskim w Lwowie. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy. Dzięki panowie. Mamy również stragany z produktami regionalnymi. 50% z utargu na pomoc dla Ukraińców, ale najważniejsze by opowiedzieć, co to jest za produkt. Kłaniam się nisko. Ja ten produkt już znam. To są po prostu wyśmienite owocowe octy. Octy żywe.
Dokładnie, niepasteryzowane, wolna metoda orleańska. Octy nie lubią pośpiechu, cierpliwie trzeba czekać. Także to są octy, które trwają minimum 2 lata, żeby osiągnęły taką piękną, klarowną barwę. Wyciągam szczególnie dzisiaj ocet z czeremchy. Tak. Czeremcha stosunkowo mało znana w polskiej kuchni, natomiast dla mnie jest symbolem kuchni naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców. Można spróbować tego octu, ponieważ oczywiście. dobre octy są również do próbowania solo. Bardzo proszę. Dziękuję. Dajemy tą czeremchę. Wiśniowo-migdałowa nuta. Aha. Wystarczy kropelka. Mówimy, że wszystko jest w tej jednej kropelce złapane. Wyborny, owocowy, złożony. Czy będę mógł od Pani wziąć trochę tego octu? Bo ja dzisiaj tu mam zamiar też gotować i mam taką kompozycję, jeszcze nie powiem co, ale wydaje mi się, że dodatek tego octu będzie jak znalazł. Za chwilę, nie teraz, ale w ogóle. Zatrzyma Pani? Oczywiście. Odkładamy pod ladę. Bardzo dziękuję. Odkładamy Bardzo dziękuję i pamiętajcie, to jest miejscowy produkt regionalny. Moje drogie i szanowni, tarnowski rynek jest pełen ludzi. Z tego co wiem, to te wszystkie stragany już są puste, w tym sensie, że tarnowianie mają po parę kilo obywatela więcej. Wszystko zjedliście, moi drodzy, i bardzo dobrze. Czy było dobre? Przynajmniej mówcie. Tak? Dobre było. Brawo, brawo. To, co ja zrobię, myślę, że też będzie dobre. Co to jest? Znaczy, co to będzie? Po pierwsze, chodzi o to, żeby skorzystać z lokalnych składników i mam tutaj w zasadzie wyłącznie lokalne składniki. Mianowicie, mam miejscową śmietanę, która jest genialna. Wiecie, że macie jedną z najlepszych śmietan w Polsce? Naprawdę, nie będę mówił nazwy firmy, ale ma ona w nazwie Tarnów. Tar się kończy, a zaczyna się mlek. Naprawdę bardzo dobry nabiał. Również tejże proweniencji kefir. Na targu kupiłem wczoraj, ale było trzymane w lodówce, niedźwiedzi czosnek. Niedźwiedzi czosnek, który po raz pierwszy jadłem na Ukrainie. To się nazywa na Ukrainie czeremsza. I na to jest teraz sezon. Zatem zrobię chłodnik z dzikiego czosnku i szczawiu, również kupiony tutaj na targu po wielkich, jakby ktoś chciał zrobić zakupy w Tarnowie, a nie z Tarnowa, wielkie schody, schodzi się na dół, bruk, ja jeszcze nie wypowiedziałem nazwy targu, jest bruk troszeczkę wyszczerbiony na tych schodach, bo widać, że miliony ludzi po nich chodziły i tymże brukiem dociera się na burek właśnie. Burek, różne etymologie nazwy, ale nie o to teraz chodzi. I tam to wszystko nabyłem. Jest też koper. Zaczynamy od rzeczy następującej. Trzeba mianowicie posiekać cały ten czosnek niedźwiedzi, posiekać dość drobno. To będzie blanszowane na patelni, czyli posiekany czosnek i trochę posiekanego szczawiu, razem z łodyżkami. Blanszowane to znaczy gotowane krótko, tak żeby zmieniło swój stan skupienia. Więc teraz to siekamy, za chwilę tutaj się znajdzie pod nożem szczaw i to wszystko na patelnię. Tego będzie na początku niezwykle kopiato, ale się nie przejmujcie, to siądzie, gdyż trochę się podgotuje i wtedy swój stan skupienia zmniejszy swoją objętość. Oczywiście wszystko wcześniej było dokładnie wypłukane. Na razie mamy menisk wypukły, ale już pod tym można włączyć ogień. Teraz do tego trzeba dolać nieco wody. Teraz trzeba to doprawić. Doprawić to mianowicie solą, doprawić to cukrem. Właśnie, to jest sól czy cukier? Sól. Bo teraz jak się używa drobnego cukru, to nie wiadomo, czy to sól, czy cukier. Trochę cukru i ponieważ tego szczawiu nie było tutaj specjalnie dużo, kolejny miejscowy produkt, mianowicie
żywy ocet z czeremchy. On doda całości ekstra aromatu. Nie żałować, to nie jest ocet spirytusowy, poza tym jest cukier. Więc teraz to trzeba przykryć i to się musi zagotować i chwilę pogotować. Czyli mamy w środku przeważającą liczbę czosnku niedźwiedziego, trochę szczawiu, sól, cukier, ocet z czeremchy w tym wypadku i gotujemy. Po czym teraz w naczyniu poznać, gdzie jest szczaw, a gdzie jest czosnek. Szczaw zmienia kolor, robi się taki lekko brązowawy. Czosnek pozostaje zielony. Ale co jest najważniejsze, ten wywar, ta woda nabrała bardzo intensywnego smaku. I można to również zrobić, tak się robi też czasami, na wywarze spod wędzonych żeberek na przykład. Jeśli chcecie, żeby to danie nie było wegetariańskie, to można wlać tutaj nie wodę, tylko wywar, w którym gotowaliśmy wędzone żeberka. Ale ponieważ Państwa jest tutaj sporo, nie wiem, czy wszyscy jedzą mięso, no nie będzie to danie wegańskie, bo będzie tutaj masło, będzie tu śmietana, będzie tutaj kefir, ale będzie wegetariańskie. Pod tym można wyłączyć, ponieważ to jest git. To już się nadaje do użycia. Co z tym robię? Mianowicie musimy mieć przygotowaną miskę, w której będziemy całość mieszać. Miskę albo duży garnek. Jak powiedziałem, blanszowanie, czyli dosłownie kilka minut gotowania. Nie chodzi o to, by to zamieniło się w kompletną paćkę. I teraz, jeśli robimy to w domu, to trzeba schłodzić. Czyli zostawiamy to w temperaturze pokojowej, a potem wsadzamy to do lodówki. No ale nie robimy tego w domu, robimy to tutaj, więc będzie to taki w zasadzie nie tyle chłodnik, co letnik, no bo nie mamy czasu, żeby to wszystko schłodzić. Teraz trzeba do tego dodać kolejne rzeczy. No przede wszystkim bardzo dużo koperku. Będą do tego ziemniaki. Moja dobra żona zabrała te ziemniaki, żeby ugotować je w restauracji obok, bo tutaj byśmy na to czekali całe wieki. W każdym razie, jak będziecie to robić w domu, to nie wyrzucajcie do śmieci tych końcówek koperku, to wspaniale aromatyzuje ziemniaki. Siekam te drobniejsze części i dodaję do miski ze zblanszowanym szczawiem niedźwiedzim czosnkiem. Kolejne rzeczy, które muszą znaleźć się w środku, kolejność dodawania dowolna, mianowicie dymka albo też szczypior oraz rzodkiewka. Siekamy wszystko jak należy. Zawartość deski do środka. Mamy już tutaj niezwykłą zieloną mieszaninę. Ten płyn, który ma smak tego, co w tym było gotowane. To jest moja drewniana łyżka. I teraz będziemy dodawać kolejne rzeczy. Mianowicie kefir. Proporcje w zasadzie są dowolne. Powinno być więcej kefiru niż śmietany, ale ponieważ zostawiłem tutaj dość sporo płynu, będzie nieco więcej śmietany niż kefiru. Mam nadzieję, że się tarnowianie nie pogniewają na mnie, jeśli będą pałaszować dobrą, jakże miejscową śmietanę. Kefir cały. To już nie jest gorące, nie mamy w zasadzie możliwości najgorszej rzeczy, jaka może się przydarzyć przy gotowaniu ze śmietaną, czyli wiemy na pewno, że śmietana się nam nie zważy. No tak. Dodam jej na razie tyle. I za chwilę nastąpi coś, co jest nieodzowne, mianowicie tak zwana korekta smaku. Czyli sprawdzimy, czy to jest wystarczająco kwaśne, czy to jest wystarczająco słone, czy to jest wystarczająco słodkie. Myślę, że tak, ale nikt nie wie. To jest świeża łyżka.
szczepienia, książeczka szczepień z sanepidu do wglądu. Nie wsadzę jej tam jeszcze raz, proszę się nie denerwować. O co w tym wszystkim moim skromnym zdaniem chodzi? O to, żeby te jarzyny, które są gotowane, czyli czosnek i szczaw, nie były rozpaćkane całkowicie. One muszą być jędrne, one muszą stawiać zębom lekki opór. No więc teraz już tylko trochę soli. Dobra, to był cukier, to jest sól. No i teraz trzeba sobie wcześniej ugotować jajka na twardo, co zrobiliśmy. Będę przygotowywał jajka, czyli kroił je na połówki i czekamy na ziemniaki. Ziemniaki w mundurkach gotowe, więc teraz spora porcja masła, oczywiście miejscowego, spora porcja koperku. Trzeba będzie teraz garnkiem nieco potrząsnąć, żeby to się rozmieszało. I tak, najpierw porcja pokazowa, a potem będziemy Państwa częstować. No więc tu jest ten przygotowany talerz z jajkiem i teraz do środka chłodnik. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Nie jest zbyt rzadki, nie jest zbyt gęsty. Dobra, jeszcze tylko ściągniemy to tutaj. Kleksam, tak jest. I drugi talerz. I teraz te gorące, koperkowe ziemniaki. Masło się ładnie rozpuszcza, też jest otoczone koperkiem. I to się tak właśnie je. W ten oto sposób mamy zielony, zapomniany chłodnik z taką oto ziemniaczaną, młodoziemniaczaną kompozycją. A teraz, drodzy tarnowianie, do dzieła. No to już podaję, bardzo proszę. Kto chce, wiecie co, ja może będę robił rzecz następującą, że będę do środka wkładał ziemniaka gorącego, dobra? Żeby nie komplikować sprawy. No jajko też idzie. A właśnie, zapomniałem o jajku. Jajko też idzie, no dla pani, jak żeby miało nie być jajka, bo to dla pani będzie. Pół, albo ćwierć nawet. Dobra, niech będzie pół. Bardzo proszę, jest łyżka. I zanim rozdam więcej, to pani ocena surowa. To masło tutaj powinno być na ziemniaku. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć, czy w ogóle czy jadła pani kiedyś taki chłodnik wcześniej? Wspaniały. Dobry? Możecie jeść. Przeszedł test. No to nakładamy. No to pan Robert Makłowicz karmi Tarnowian, Tak a jest. my zapraszamy na scenę kolejnych artystów. Moi drodzy, dwaj niezwykle ważni dżentelmeni w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. No, przede wszystkim gospodarz miasta, prezydent pan Roman Siepiela, prezydent Tarnowa, rzecz jasna. No i człowiek, który tutaj reprezentuje Ukrainę jakże godnie, czyli konsul generalny Ukrainy w Krakowie, pan Wiaczesław Wojnarowski. Pierwsze pytanie, jeśli można, no, do gospodarza. Panie prezydencie, czy jest pan zadowolony z postawy Tarnowian? Nie będę panu niczego podpowiadał, bo jestem zachwycony. Ale oczywiście, że jesteśmy dumni, a nie tylko z Tarnowian, Małopolan, Polaków. To, co dzieje się w ostatnich tygodniach z nami wszystkimi, z Ukraińcami, z Polakami, to jakieś absolutnie nowe doznanie. Myśmy nawet nie przypuszczali, że jesteśmy tak serdeczni. Dopiero teraz zauważamy, że to jest autentyczne, tak? Że nikt nas nie prosił, nie wymuszał. Zobaczyliśmy ludzi w potrzebie, otworzyliśmy swoje najpierw serca, a potem domy. Zresztą w Tarnowie to jest długa historia takich dobrych gestów wobec Ukrainy, bo może nie wszyscy wiedzą, ale w Tarnowie był
była siedziba rządu ukraińskiego w roku Mówiłem już o tym, mówiłem o tym w tym programie, tak, w roku. I ponad 3000 urzędników tutaj mieszkało, pracowało nad ustawami. Była jeszcze wtedy nadzieja na niepodległą Ukrainę. Powstawały nawet zręby konstytucji ukraińskiej. No niestety losy się potoczyły nieco inaczej i trzeba było czekać na niepodległą Ukrainę długo, aż upadł Związek Sowiecki. Ale dzisiaj chyba wszyscy to czujemy. W sposób dziejowy zmieniają się więzy Ukrainy, Ukraińców, Polaków i myślę, że przeżywamy coś fantastycznego. Ja jestem dumny. Podzielam tę dumę. Panie konsulu, ktoś może powiedzieć, że w sytuacji, kiedy no niedaleko stąd, granica stąd jest ile? 200 kilometrów? Giną ludzie. Dzieją się straszliwe rzeczy, takie jakich Europa nie widziała poza epizodem na Bałkanach od II wojny światowej. Że to może nie jest najlepszy czas na tego typu imprezy. Jaka jest Pana opinia w tej materii? Panie Robercie, na pewno część jest w tym sensu, jednak muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny moment, za co naprawdę serdecznie dziękuję i Panu osobiście, Panu Prezydentowi, naszemu konsulu honorowemu, Panu Bartku Babuśce, dlatego że to jest właśnie ten moment, kiedy każdy Ukrainiec i Ukrainka zrozumieli, że przyjaciół poznaje się w biedzie. I właśnie najbliższym bratnim narodem, który ramię stoi teraz z Ukrainą, jest Polacy. I ta akcja jest na tyle ważna, że daje możliwość naszym rodakom, Ukraińcom podziękować każdej Polsce, każdemu Polaku za tak szeroko otwarte drzwi domu polskiego i tą gościnność, a z drugiej strony dla tych Ukraińców, a zwłaszcza to jest kobiety, dzieci, osoby starsze, przedstawić troszeczkę więcej kultury ukraińskiej. Wiem, że to na pewno i kultury, i tradycje kulinarne jest najbardziej zintegrowanie może pośród innych narodów tak naprawdę, ale zawsze jest jakieś momenty, które można uzupełnić. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i oprócz tego to jest ten moment, kiedy nasi rodacy mogą troszeczkę się odprężyć, na kilka momentów zapomnieć o tych trudnych chwilach i w tym takim rodzinnym polsko-ukraińskim gronie odpocząć i poznać nowych przyjaciół, podziękować polskim przyjacielom, którzy im teraz pomagają. Dziękuję serdecznie. To ja dziękuję i pamiętajcie, stół zawsze łączy. Gdyby ludzkość częściej wspólnie siadała przy stole, jadła i rozmawiała, być może mniej nieszczęść na tym świecie by było. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Panie Konsulu. My dziękujemy za tą wizytę i dzięki Panu też odkrywamy różne smaki. Powiem szczerze, że tak jak Pan Konsul powiedział, nasze kuchnie i tradycje są zintegrowane, ale odkrywamy coś nowego. Ja po raz pierwszy dzisiaj spróbowałem prawdziwego barszczu ukraińskiego. On jest w naszej kuchni, w naszych jadłospiczach, ale ten prawdziwy dopiero można było poznać tutaj. Zielony pan Zielony barszcz to... Jeszcze nie, to jest przede mną. To jest protobarszcz. Ojciec i matka wszystkich barszczy na świecie. No to wszystko przed nami. Moi drodzy, w tym roku to już nie przyjedziecie na to, ale w przyszłym roku pewnie będzie w Tarnowie podobna impreza, więc z góry zapraszamy. Mam nadzieję, a pogoda nam w tym roku sprzyja. I już nie w takich tragicznych okolicznościach. To będzie impreza po zwycięstwie nad Putinem. Właśnie, będziemy świętować zwycięstwo. Tak jest.